Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny gość w naszym gorącym studio, proszę Państwa, coraz bardziej gorącym, bo oto witam pana prezesa Janusza Korwin-Mikke. Dzień dobry panu. Kłaniam się, czuję się powitany, bo właściwie jedziemy dalej. Panie prezesie, ostatnio zbulwersował wielu pana wpis na X-ie z życzeniami urodzinowymi, a w tym dniu właśnie rozmawiamy, dla Włodzimierza Putina. Jak pan się wytłumaczy, a szczególnie jak pan wytłumaczy tym zaszokowanym pańskie życzenia wobec przywódcy Rosji? Po pierwsze, ja nie mam zamiaru się z czegokolwiek tłumaczyć. Po drugie, dowiedziałem się o tym z pewnym zdumieniem, bo dałem wpis, że niestety nie mogę przyjechać do Poznania i potem się okazało 5 komentarzy, powiedziałem, a to jest pan na urodzinach Putina, więc zdębiałem zupełnie. Odpowiedziałem ludziom, no to jak panowie siedzicie na Facebooku Putina, to wiecie, kiedy ma urodziny, bo ja nie mam pojęcia. A oni w tym momencie mi zacytowali na stronie partii Korwin.pl, że miał urodziny od Putina. Kolega tutaj zrobił sobie taką prowokację zabawną, zabawną i potem wszystko poszło na mnie. Czyli to jest, Ale ja, to jest żart, a nie poważna pana deklaracja, no to bo znaczy, w tych to życzeniach znaczy było między innymi życzenie pomyślności w różnych planach pana Putina. No, więc ja nie chcę krytykować życzeń pomyślności, bo ja każdemu życzę życzeń pomyślności. Jedyne, o co mam pretensje do kolegów, to to, że ja na przykład nigdy w życiu do nikogo, kogo nie znam osobiście, nie wysyłam życzeń urodzinowych. W związku z czym nie widzę takiego powodu, żeby takie obyczaje wprowadzać. No ale koledzy to zrobili jako prowokację polityczną i uznali, że cała Polska o tym mówi, więc bardzo dobrze. No, Czyli żart. w demokracji obowiązuje zasada, że nieważne co mówią, byle z nazwiskiem, więc mówię. No, rzeczywiście głośno po tym pańskim wpisie o panu no i oczywiście przypisują panu wiadome poglądy prorosyjskie, bardzo mocne, ale poruszając się w kręgu żartów, chciałbym też pana prosić z tych gorących rzeczy ostatnich o skomentowanie tego eksodusu specyficznego pana marszałka Szymona Hołowni. On w tej chwili odchodzi, to już podobno jest zatwierdzonym, do ONZ-u, tam będzie komisarzem do spraw migrantów. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tą decyzję marszałka Hołowni? No i jak pan ocenia w tym momencie zmiany, które nastąpią na scenie politycznej w Polsce? To jest gdybanie. Ja nie mam pojęcia, czy najczcigodniejszy marszałek Hołownia przejdzie do ONZ-u. A jakie zmiany nastąpią? Żadne. Kolega Hołownia jest zerem kompletnym. Ten człowiek nie ma żadnych poglądów ani lewicowych, ani prawicowych, więc jego odejście niczego nie zmieni. Po prostu jest zwyczajnie. No nie no, ogłosił już to odejście. Jego współpracownicy już wypowiadają się o możliwej schedzie. Startuje następca INSPE prawdopodobny, czyli pan Ryszard Petru, który ma zastąpić pana Hołownię na stanowisku szefa tej partii, więc to nie jest gdybanie, to już jest pewien fakt No, polityczny, potwierdzony przez, no, że tak powiem, zainteresowanego. A zatem, no, to znaczy, mówi pan, że jest zerem, no ale jednak pewną siłę i w rządzie, i w Sejmie on ma. A zatem uważa pan, że to nie będzie to, miało żadnego wpływu na to, to, funkcjonowanie Sejmu i rządu? że on, proszę pana, no, nie będzie miało wpływu. No, być może jeden człowiek awansuje, a drugi odejdzie, ale to nie ma żadnego znaczenia dla polityki. Ponieważ jak mówię, ten człowiek nie ma żadnych poglądów, więc jeżeli odejdzie, to niczego to nie zmieni. Natomiast oczywiście, że on odejdzie, bo jak powiedział, że odchodzi, to już odejdzie na pewno. Jeżeli szefostwo tej partii obejmie pan Ryszard Petru na przykład, no to ta partia będzie przynajmniej miała jakieś poglądy, prawda? Tylko rozumiem, że wtedy połowa tej partii się nie zgodzi z panem Ryszardem Petru i odejdzie z tej partii. Także, tak typuję, jeżeli rzeczywiście pan Ryszard Petru by został szefem tej partii. No tak, tylko no najważniejsza sprawa jest taka, czy to wywróci rząd, pana zdaniem? Czy zwycięży opcja
partii przetrwania, czyli trwania u koryta. Ale przecież pan Hołownia nie był członkiem rządu chyba. No nie był Więc członkiem z jego rządu, ale odejściem jego ministrowie byli z jego partii. Stąd to pytanie. A czy jego ministrowie się wycofają z rządu? A dlaczego mieliby to zrobić? No, Nie zrobią tego. no, no bo być może utraci zdolność koalicyjną partia Hołowni. No. Nie Ale rozumiem. to Zdolność rzeczywiście już jest koalicyjną może gdybanie. nabrała, zdolność koalicyjną nabrała w momencie wyborów, a co jest potem, to już nie ma żadnego znaczenia. W tej chwili może mieć 0,01% poparcia, a jeżeli ma odpowiednią ilość posłów, to dalej ma zdolność koalicyjną. Czyli pana zdaniem nic to nie zmieni. No dobrze, ale z faktów też bardzo komentowanych i międzynarodowych tym razem, czy uważa pan, że ta decyzja, no, która jest zapowiadaną przez pana prezydenta Donalda Trumpa o przekazaniu rakiet Tomahawk, tych dalekiego zasięgu, bardzo nowoczesnych, Ukrainie, czy to będzie coś, co zmieni oblicze tej wojny? Czy to jest pana zdaniem jakaś istotna zmiana na tym geopolitycznym tutaj naszym firmamencie obok Polski? Jest istotna. Tomahawki są bardzo precyzyjną bronią dalekiego zasięgu i są, oczywiście to nie Ukraińcy będą nimi sterowali, bo nie umieją, tylko będą to robili niestety Amerykanie i to może dojść do wojny światowej, rzecz jasna. Prawda? Co zrobi jego ekscelencja Włodzimierz Putin, nie mam zielonego pojęcia. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja na razie prowadzi tę wojnę z jedną ręką założoną za plecy. Proszę zauważyć, że Rosja nie ogłosiła w ogóle mobilizacji. No? Proszę zobaczyć, że zadłużenie Rosji to 20% jej PKB, a zadłużenie Ukrainy to 90% jej PKB. Prawda? Także Rosja, jakby chciała naprawdę prowadzić tę wojnę, no to by już dawno by ją wygrała. Natomiast to jest rzecz jest przerażająca. To jest ta, że jego ekscelencja Włodzimierz Putin twierdzi, że on tę wojnę może ciągnąć jeszcze parę lat. Natomiast proszę zauważyć, że Francja szykuje w tej chwili zdolności obronne na 26 rok, ale Polska kupiła F-35 i Abramsy z dostawą na 26 rok. Z czego wynika, że ktoś się już umówił, że w 26 roku będzie wojna. Jest jeszcze kilka takich to argumentów. Osoby związane z Ministerstwem Edukacji, są takie insajderskie wiadomości, mówią, że nawet polskie Ministerstwo Edukacji przygotowuje się na przykład na falę Ukraińców, która ma tutaj do nas przybyć właśnie w 26 roku. I ileś takich jaskółek, prawda, mówiących o tej przyszłej, rychłej wojnie jest. Czy uważa pan, pierwsze pytanie, które ja bym zadał, prawda, komuś, kto miałby pełną wiedzę, no to jest takie, czy nie ma obawy przekształcenia tej wojny w wojnę atomową? Czy ci wszyscy ludzie, którzy decydują o tomahawkach, o eskalacji, o butnym stosunku do Rosji, nie koncyliacyjnym, czy oni się nie boją tej wojny atomowej? Jak pan to odbiera? Jeżeli ta wojna to jest ustawka, to oczywiście nie będzie atomowa, tylko wojna będzie po to, żeby, że tak powiem, sprowadzić rzeczy do normalności. W tej chwili przecież to, co się dzieje na świecie, to jest potworne zamieszanie, to jest potworny bałagan i być może wprowadzenie wojny sprawę naprostuje. No, na przykład natychmiast skończy się feminizm, prawda? Natychmiast kobiety staną za plecami mężczyzn i powiedzą: panowie, róbcie coś, prawda? Skończy się wszelkie gadanina o równouprawnieniu. Natychmiast, jak będzie wojna. Więc może ludzie doszli do wniosku, że w ramach powrotu do normalności trzeba zrobić wojnę, bo inaczej się nie da. Prawda? Taka możliwość oczywiście istnieje, ale ja nie wiem, nie siedzę tam w mózgach tych ludzi, nie mam pojęcia, co oni tam planują. Są naprawdę
bardzo groźne symptomy. Jest drugi gorszy symptom, że nikt nad tym nie panuje tak naprawdę. I zmierzamy do wojny, której nikt nie chce. Tak na przykład było z pierwszą wojną światową, prawda? Nikt tej wojny nie chciał. No ale wyszła i wywróciła cały świat do góry nogami. Także to jest też jak najbardziej możliwe. Czyli no, uważa pan, że wojna jest możliwa, no ale w czyim interesie jest wojna atomowa? Czy uważa pan, że wszyscy liczą na to, że obędzie się bez użycia tej broni ostatecznej? No ale jeśli Rosja będzie zagrożoną no, w taki sposób, że na przykład jakieś jednostki będą pod Moskwą, to co, nie użyje tej broni? Przeciwnie, Rosja lat temu, chyba już 8 czy 9, zmieniła doktrynę wojenną. Do tego czasu doktryna była taka, że Rosja jako pierwsza nie użyje broni jądrowej. A od kilku już lat, może nawet więcej niż 9, nie ręczę za to, jest oficjalna zmiana doktryny, że jeżeli będzie zagrożone istnienie państwa rosyjskiego, to użyje tej broni. Więc oni rozumieją przez to obecne państwo rosyjskie, takie jakie jest w tej chwili z tą konstytucją, prawda, etc. Także ja to traktuję serio. Ja to traktuję serio i no, gdyby Stany Zjednoczone się nie włączyły w tę wojnę, a obawiam się, że te tomahawki świadczą o tym, że będą włączone w ten czy inny sposób, no to byłbym ciekaw, co by się stało, gdyby Rosja wysłała taki orzeszek na Berlin, prawda, albo na, albo na jakieś inne miasto. I, Mówię Berlin, bo Paryża i Londynu mogłoby być szkoda, a kto żałuje Berlina. Więc Jest taki pomysł prezydenta Nawrockiego, żeby zabezpieczyć Polskę poprzez program Nuclear Sharing, czyli wypożyczenie jak gdyby z Ameryki broni jądrowej i stacjonowanie jej w celach obronnych na terytorium Polski. Czy uważa pan, że no, taki pomysł jest dobry i czy on rzeczywiście mógłby powstrzymać Rosjan przed inwazją konwencjonalną, a i przed możliwą inwazją, możliwym atakiem jądrowym w obawie przed retorsję z naszej strony? to byłoby rozsądne, gdyby z jakichś powodów groziła napaść Rosji na Polskę. Natomiast jeżeli ma być wojna światowa, to oczywiście nic nie da, wręcz przeciwnie. Jeżeli u nas będą umieszczona broń jądrowa, to Rosja w pierwszej kolejności zaatakuje tę broń jądrową, która jest najbliżej jej granic, prawda? Czyli zaatakuje Polskę. Czyli, Także to nie na tę wojnę szykowanie. czyli zamiast atakować, no najbliżej chyba jest w Niemczech, prawda, broń jądrowa, czyli zamiast wysłać tam rakiety, jakieś SU, prawda, no to rozumiem, że wyślę pana zdaniem do Polski, żeby tu się zabezpieczyć, prawda? Pierwsze uderzenie tak czołowe będzie na Radzikowo, to nie ulega żadnej wątpliwości, bo to jest zagrożenie i Rosja ma słuszne pretensje o budowę Radzikowa. To jest wbrew uzgodnieniom, niektórym Polska weszła do NATO, prawda? I w ogóle stacjonowanie tych dwóch brygad amerykańskich jest też sprzeczne z tym zasadą. Także Rosja może mieć bardzo poważne pretensje do Polski. Broni jądrowej. Jeżeli by miało dojść do wojen, to uderzy. W Niemczech chyba nie ma broni jądrowej. Broni chyba nie ma w Niemczech. Natomiast we Francji jest. We Francji, tak, tak. Najbliżej jest we Francji. No bo, no właśnie, bo to się robi sytuacja podobna jak w czasie kryzysu kubańskiego, prawda? Że to sprowadzenie broni jądrowej może wywołać już samo sprowadzenie eskalację, tak jak wtedy w latach 60. Chruszczow kontra Kennedy, prawda? Że Chruszczow próbował No, zainstalować na Kubie broń jądrową i to wywołało
ostrą reakcję ze strony Ameryki, no taką reakcję, że o włos nie wybuchła wojna. Ja znam relacje rosyjskich oficerów, sowieckich oficerów podówczas, między innymi pana Runiewicza, z którym przeprowadzałem wywiad, którzy byli w samolotach już, którzy już byli w samolotach gotowi do desantu na Amerykę, no, w takiej sprawie, żeby bronić tych głowic, prawda, i tej ewentualnego ataku ze strony Ameryki. Więc czy to nie będzie element ten przełomowy, eskalacyjny? Sytuacja była w tej chwili taka, że wojna wisiała na włosku. Świętej pamięci Kennedy powiedział, że jak nie wycofają broni z Kuby, to wojna. I wtedy doszli do porozumienia. Amerykanie wycofali broń jądrową z Turcji, a Rosjanie wycofali te rakiety z Kuby. I w ten sposób udało się tę wojnę zażegnać. No, Kennedy nie żartował z całą pewnością wtedy. Proszę zauważyć, że wtedy Ameryka miała ogromną przewagę nad Sowietami. Sowiety dopiero zaczynały mieć broń jądrową i nie miały zbyt wielu tych głowic. Więc jeżeli doszłoby do wojny atomowej, to zginęłoby może ćwierć Stanów Zjednoczonych, ale to mogę opowiedzieć anegdotkę z tamtego okresu, nawet jeszcze wcześniejszego. Mogę opowiedzieć No, anegdotę z no tamtego. oczywiście. Otóż przyjeżdża senator amerykański do Europy, ma konferencję prasową i pytają go: panie senatorze, ile bomb atomowych potrzebowałby Związek Sowiecki, żeby zniszczyć Francję? No to trudno powiedzieć, to jest duży kraj, prawda, górzysty i tak dalej, no to trudno powiedzieć. A na Wielką Brytanię? No to w ogóle linia brzegowa była skomplikowana. No nie, to trudno powiedzieć. A na Stany Zjednoczone? No nie, no panie, no jak to policzyć? A na Związek Sowiecki? Na część europejską 37, na azjatycką 94. No tak, tak. Zdaje się, że teraz lekko większy arsenał mają jednak Amerykanie. Mówi się także o tym, że duża część tych głowic rosyjskich jest nieprzetestowana, lekko pordzewiała, nie w gotowości no i może nie zadziałać, więc tak czy owak. Jest to absolutnie no, w granicach możliwości, bo w Rosji, jak wiadomo, to wszystko jest tak w stanie jak cię mogę, no ale też z drugiej strony ta broń jądrowa jest nieustannie przenoszona z miejsca na miejsce. To nie jest tak, że ona gdzieś leży. Prawda? Ona jest przenoszona o paręset metrów codziennie. Także, żeby wróg nie wiedział, gdzie ta broń jest, że te rakiety, gdzie są. Także redzikowo to jest najważniejsze, bo redzikowo umożliwia wykrycie wcześniej startu rosyjskich rakiet, co umożliwia Amerykanom uruchomienie antyrakiet. I dla Rosji jego prezydent Putin ma absolutną rację, że redzikowo jest zachwianiem równowagi zbrojeń. Wie pan, Rosjanie mają łodzie podwodne. Pozwolę sobie na koniec na taką, ale też bardzo pana proszę o odpowiedź i takie no, poważne potraktowanie tego, co powiem, bo jeszcze rok, 2 lata temu taka rozmowa jak dziś o szczegółach ataku atomowego, o tym, że ta wojna właściwie że jest w polu naszego widzenia, w polu naszego odczuwania niemalże, jeśli tak mogę powiedzieć, to byłaby abstrakcyjna. Dziś spokojnie rozmawiamy o wojnie, czy może nie tyle spokojnie, co rzeczowo rozmawiamy o wojnie, która tak naprawdę w każdym, nawet w najłagodniejszym wariancie, zniszczy nasz kraj. No my jesteśmy w tym feralnym miejscu. Czy uważa pan, że jest szansa na powstrzymanie tego tragicznego, morderczego, powiedziałbym, procesu? Czy uważa pan, że sprawa jest już przesądzoną? Pierwsza wojna światowa zniszczyła całą ówczesną cywilizację, prawda? To była piękna cywilizacja, la Belle Époque.
zniszczyła tę cywilizację. Do władzy doszli potem socjaliści, prawda, i zniszczyli wszystko, co było budowane przez ludzkość. Ta wojna, jeżeli do niej dojdzie, zniszczy całkowicie cywilizację białego człowieka. Całkowicie. Biały człowiek zniknie jako siła polityczna i tego. Zostaną tam jacyś tam, prawda, Chińczycy, Nepalczycy, prawda, Hindusi i tak dalej. I oni zatriumfują. Murzyni również. Prawda? Także trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Trzeba być szaleńcem. Trzeba być szaleńcem, który chce zniszczyć ten świat. Ale przypominam, że rządzą nami ludzie, którzy moim zdaniem świadomie chcą zniszczyć sytuację białego człowieka. Ci ludzie, którzy rządzą Unią Europejską na przykład i ci, którzy rządzili już Stanami przed jego prezydentem Trumpem, oni robili wszystko, żeby zniszczyć cywilizację, żeby dopuścić murzynów, żeby dopuścić innych wszystkich byle nie białych ludzi. Porowano wszędzie, prawda, na studiach, żeby tylko byle zniszczyć białych ludzi. Prawda? Tak samo jak były zabójstwa na ulicach, tak? Jak zabija się białych, to nieważne, natomiast Black Lives Matter, prawda? I tak dalej. To byli ludzie, którzy świadomie chcieli zniszczyć naszą cywilizację, nie wiem z jakich powodów. Nie wiem, jakiś instynkt samozniszczenia. Nie mam pojęcia, co tymi ludzi kieruje, ale to widać po tych ludziach. Samobójczy ten. Nie wiem, co się może stać. W każdym razie, żeby wrócić do początków naszej rozmowy, nie mamy żadnych powodów, żeby liczyć, że się jego syn Włodzimierz Putin zachowa inaczej niż się do tej pory zachowuje. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, że ten człowiek jest rozwścieczony na cywilizację zachodnią. Przecież po tym, co wyszło, kiedy powiedziała pani Merkel, że całe porozumienia mińskie były tylko po to, żeby dać czas na dozbrojenie Ukrainy. I ten naiwny Putin, prawda, w to uwierzył i przestrzegał tych porozumień. No. On jest wściekły. Wstawiono go na dudkę. I naprawdę nie wiem, co on teraz zamierza. Obawiam się, że może nie być nastawiony pokojowo. Natomiast jego ekscelencja Donald Trump jest nieprzewidywalny zupełnie. Co z tego może wyniknąć, trudno mi powiedzieć. No, obawiam się, że nic dobrego. No ale no chyba nie są oni zdolni do samozagłady. Oczywiście widzimy, co robi Putin, widzimy też tą wspomnianą przez pana nieprzewidywalność Trumpa, ale czy myśli pan, że to może aż tak daleko zajść, że dojdzie do samozagłady? Bo przecież, no, mówi pan sam, zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone są elementem, są podporami cywilizacji białego człowieka. Ja umiera w 1914 roku. A monarchia austriacka nie wiedziała, że wypowiadając wojnę Serbii zniszczy monarchię austriacką. Rosjanie nie wiedzieli, że włączając się do wojny zniszczą monarchię Romanowych. Niemcy włączając się do wojny nie wiedzieli, że niszczą cesarstwo niemieckie. Te trzy państwa popełniły samobójstwo. Po prostu i zwyczajnie. I całkiem możliwe, że teraz może nastąpić powtórka z rozrywki, czyli krótko mówiąc, znajdziemy się w opałach atomowych albo i nieatomowych, bo ja nie sądzę, żeby armie europejskie mogły tutaj cokolwiek zrobić przeciwko Rosji, bo po prostu ogłosi mobilizację i koniec. Pytanie, czy ma dość broni, żeby uzbroić tę paromilionową armię, prawda, którą będzie miała, czy ma na to broń. Natomiast najłatwiejsze wyjście to jest wojna atomowa, bo to załatwić sprawę szybciutko i sprawnie, tyle że ludzi zostanie trochę mniej. No tak, ale to by oznaczało koniec. Jako osoba wierząca pozwolę sobie na taką sentencję, że takie uderzenie w naszą cywilizację to też uderzenie w korzenie kultury chrześcijańskiej. I to też koniec tej kultury. Myślę, że taki finał owej wojny byłby po prostu apokalipsą. Niestety jest to całkiem możliwe. Ludzie, którzy teraz
rządzą państwami, nie rozumują tak, jak ja rozumuję, czy jak rozumowali ludzie typu Talleyrand, prawda, czy Metternich. Oni rozumują takimi kategoriami no, ludowymi, że tak powiem. I to nie jest tak, bo wtedy w XIX wieku ludzie przewidywali, co się stanie. Zastanawiali się, jeśli on zrobi to, to ja zrobię to, a więc ja nie zrobię tego, bo on zrobi tamto i tak dalej. To wszystko było liczone, co się opłaca. Teraz niestety ludzie mogą się kierować tym, a może się uda, prawda? Nie ma tego starannego obliczenia. Mam jak najgorsze zdanie o obecnej klasie politycznej. Jak najgorsze zdanie. Wbrew pozorom twierdzę, i zaraz będzie znowu, że kocham Putina, że Rosjanie zachowują się w tym względnie najracjonalnie. Względnie najracjonalnie. No ale co z tego, skoro racjonalnie rosyjskie, jeżeli będzie zagrożone ich państwo, to użyją broni jądrowej, prawda? Oni to mówią otwarcie. I teraz co zrobi jego cel Donald Trump? No, co zrobi? Bo Francja, Niemcy i Anglia nie ugryzą Rosji, to żeby to powiedzieć jasno, to nie ma, nie ma żadnych szans. Natomiast Stany Zjednoczone, tak, to jest siła, która ma żołnierzy dobrze wytrenowanych, ma zasoby broni konwencjonalnej, ma zasoby broni jądrowej. Także, ale nie zapomnijmy o jeszcze jednym człowieku, mianowicie o Chinach. Pamiętajmy, że Chiny w gruncie rzeczy wykorzystały ze zniszczenia Rosji, bo wtedy by zajęły 3/4 tej Rosji przy no? Bo są najbliżej. Chiny również mają broń jądrową, co więcej, mają rakiety do przenoszenia tej broni szybsze niż rakiety rosyjskie i amerykańskie. W związku z czym no, Chiny powiedziały, że nie dopuszczą do zniszczenia Rosji. Więc to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast zniszczenie całej cywilizacji białego człowieka, co ich to obchodzi? Tak. Panie prezesie, to chyba była jedna z najsmutniejszych, ale jedna chyba też z najważniejszych naszych rozmów, które prowadzimy od lat. No bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Zostawiamy państwa w takim minorowym nastroju, ale no nie za bardzo jest się z czego cieszyć. Ciągle możemy działać. Możemy działać na rzecz pokoju, na rzecz mądrości naszego społeczeństwa, zmiany władzy, która by mogła w jakiś sposób działać propolsko. No ale ostatnie lata pokazują, że nam się to nie za bardzo udaje. Nie wszystko stracone. Żadnych szans, nie ma żadnych szans, ale to nie my decydujemy o świecie, więc o tyle dobrze, gdybyśmy to my. To ja tylko przypomnę na zakończenie, żeby już nie było tak ponuro, fraszkę Załuskiego, gdyby tak Polak stworzył świat, o rany Jurek, kulą nie byłaby ta ziemia, kulą nie byłby księżyc blady, sześcianem, nie wiem, jedno wiem, a bez kantów nie dałoby rady. Otóż gdyby rządziła Polska, to byłoby na pewno nieszczęście, ale na szczęście my nie rządzimy. Pan prezes Janusz Korwin-Mikke, jeśli państwu spodobało się to, co powiedzieliśmy, czy spodobało się, czy uznacie to za coś ważnego, bardzo proszę wesprzyjcie nasz kanał. Tu na dole jest link do Buy Coffee. A jeśli oglądacie nas w telewizjach kablowych, to bardzo prosimy, zostańcie z naszym kanałem. Piotr Barełkowski, dziękuję państwu. Zostańcie z nami.